Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Habie. W dzisiejszym niesamowitym materiale porozmawiamy sobie na temat tego, kiedy będzie aktualizacja, co w niej będzie się dokładnie zdawać, czy twórcy naprawdę usuną Sharp Case'a i przy okazji, kiedy kolekcja Frosty House wyjdzie na rynek. Zostawcie suba, by być na bieżąco, łapkę do góry, a my lecimy. A ten odcinek, moi drodzy, zaczniemy sobie, czy twórcy usuną Sharp Case'a. Jeśli chodzi o to pytanie, musimy się troszkę przesunąć w czasie do przeszłości. Jak wiecie, twórcy na początku gry dodali Origin Case'a, wcześniej były także i skiny z kolekcji Assistance, no i później oczywiście dodali Origin Case, gdzie sama skrzynka cieszyła się naprawdę bardzo dużą popularnością. Sam pamiętam, moi drodzy, jak otwierałem tą skrzynkę wiele razy na openingach u moich drogich widzów, ale następnie twórcy dodali Furious Case, Rival Case i tak dalej, i tak dalej. A następnie usunęli Origin Case, ponieważ no to była najstarsza kolekcja w grze. No i tak samo poczynili oczywiście z Furious Case'em i Rivalem, czyli 3 skrzynki z rzędu były tak samo usunięte. No i wtedy powiem wam, że pomyślałem sobie, okej, w sumie dobra, no to powiem moim drogim widzom, że następnie będzie Fable i na pewno na tym każdy zyska, a w szczególności moi drodzy widzowie. Ale twórcy usunęli Scorpion Case'a. Twórcy zrobili głosowanie tak poza tym, jaką gracze by najchętniej skrzynkę po prostu usunęli z gierki, ale tak naprawdę to głosowanie o niczym nie przesądziło, ponieważ deweloperzy bardzo dobrze wiedzą, jakie skrzynki są najchętniej otwierane, a jakie najmniej. No i właśnie na bazie tych statystyk skrzynki z gry zostają usuwane na dobre, a twórcy sobie patrzą i myślą, okej, w sumie to co, najchętniej otwierałem Scorpion Case'a, więc w sumie usuńmy go. I tak było właśnie, moi drodzy, w tym przypadku, gdzie kolekcja Scorpion została usunięta, a my wszyscy myśleliśmy, że skrzynki są usuwane jedna po drugiej, ponieważ jeszcze chwilę wcześniej tak było, że właśnie Origin usunęli, później Furious, no i szczerze mówiąc byłem tym bardzo mocno rozczarowany, no tym, że prawda jest trochę inna. Kiedy aktualizacja i co się w niej znajdzie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, moi drodzy, musicie zobaczyć ten trailer od Standoff 2. Oglądajcie, moi drodzy, do końca i przypatrzcie się na elementy, które w filmie się znajdują. Jak widzicie, na samym końcu jest Hammer z napisem Standoff 2 i Hammer jest na strefie 9, który właśnie w tym trailerze został przeparkowany, co najprawdopodobniej może oznaczać zmiany na strefie 9 i ogólnie cały remake tej mapy. O czym mówię od dłuższego czasu. Jeśli jeszcze nie widzieliście po prostu odcinka o tym, co może się zmienić na naszej ukochanej strefie 9, obejrzyjcie poprzednie filmy, żeby być na bieżąco. Jestem naprawdę bardzo mocno ciekawy, co może się wydarzyć, co może się jeszcze zmienić oprócz tego, co mówiłem wcześniej, ponieważ na pewno zmieni się bombsite A, bombsite B, no i oczywiście najbardziej strategiczna część mapy, czyli białe. W międzyczasie zostawcie suba na kanale, aby być na bieżąco z treściami, które wrzucam na kanał i żeby żaden film po prostu cię, mój drogi widzu, nie ominął. A teraz przejdźmy sobie do pierwszej części pytania, czyli kiedy będzie aktualizacja. I tutaj, moi kochani, przejdziemy na profil Diany, czyli jednej z deweloperek, która to opublikowała bardzo ciekawy post na WK, co już nagrała na oficjalny kanał Standoff 2. Rozumiesz, byku, rozumiesz. Ona już to stary nakręciła i jest po analizie. Gdzie jest, moi drodzy, no wiecie, 2 ziomków, pewnie macie zdjęcie i jedną z 2 jest właśnie Diana, która zawsze mówi, co nowego w aktualizacji oraz jakie nowe funkcje i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz już rozumiesz, widzu, stary, jeśli ona to nagrała, to aktualizacja i sezon 7 jest już, stary, dawno gotowa. Nam pozostaje tak naprawdę tylko czekać na trailer oraz na nowy sezon 7. No zobaczmy w ogóle w sumie, co ona tam pokazała. Jak widzimy, moi drodzy, nic specjalnego, tak naprawdę jest robiony makijaż. Jak rozumiem, to też musiała mieć jakiś kostium i strój, oczywiście do zrobienia tej recenzji na temat aktualizacji sezonu 7. Szczerze, moi drodzy, to już naprawdę nie mogę się doczekać, no tylko sobie wyobraźcie, na jaką skalę sezon 7 będzie oczywiście w tej aktualizacji.
Ja myślałem, moi drodzy, że jeszcze chwilę poczekamy, a tu się okazuje, że wyjdzie to zdecydowanie szybciej niż myśleliśmy. Jeśli Diana, jak mówiła, nagrała już recenzję, no to wszystko, moi drodzy, po prostu musi być gotowe. Ale tak szybko, tak wcześnie, no nie wiem co z tego wyniknie, ale mam nadzieję, że to będzie ogromna, fajna aktualizacja. Mam nadzieję, że moje przewidywania, jeśli chodzi o Strefę 9, się spełnią i wszyscy razem, moi drodzy, będziemy mogli się cieszyć nowym, niesamowitym sezonem 7. A co do remake'ów, co do przeróbki mapy, moi drodzy, cały czas gdzieś tam aktywna jest idea, aktywny jest pomysł właśnie przerobienia, w końcu zmienienia naszego ukochanego Sansona, który jest w gierce, no można powiedzieć, że jedną z najdłużej aktywnych map. Uważam, moi drodzy, że jeśli zmienić Sansona, to właśnie w tym sezonie. A dlaczego, Habi? No słuchajcie, moi drodzy, no nadchodzi lato, nadchodzą ciepłe dni. Sandstone, moi drodzy, to jest taka mocno piaszczysta mapa, gdzie oczywiście, no bardziej nam się kojarzy to z ciepłym, fajnym, pogodnym, letnim dniem, niż na przykład z taką ponurą, jakąś tam deszczową wiosną. Więc, moi drodzy, uważam, że to byłaby naprawdę świetna opcja, a że sezon na pewno będzie trwał długo, no to, moi drodzy, idealnie się to wkomponuje w sezon 7. No, chyba że to by twórcy znowu przenieśli po raz kolejny na kolejny event, na kolejny sezon, ponieważ jak wiecie, no cały czas gdzieś tam ten pomysł przenoszenia właśnie tego remake'u, naszego ukochanego Sandstone'a z eventu na event, z aktualizacji na aktualizację, z sezonu na sezon jest, moi drodzy, standardem u twórców właśnie gry Standoff 2. I tutaj, moi drodzy, pytanie, czy wy byście chcieli, aby Sandstone został zmieniony teraz, czy może w sezonie 8, a może byście w ogóle nie chcieli, żeby został zmieniany, czy to, moi drodzy, nie chcielibyście, żeby zostały powiększone jakieś miejscówki, czy to, moi drodzy, dodane jakieś miejscówki, czy to nawet i zmieniona tekstura, jak na przykład to ostatnio twórcy gdzieś tam właśnie zmieniali, żeby dodać jakieś roślinki, jakieś, moi drodzy, ciekawe, fajne rzeczy, żeby po prostu rozbudować, urozmaicić tą mapę, żeby po prostu na niej się przyjemniej grał. Co o tym myślicie? Mam nadzieję, że wybierzecie mądrze i mam nadzieję, moi drodzy, że w sezonie 7 Sandstone przejdzie nam jakąś lekką transformację. Kolekcja Frosty House na rynku, moi drodzy, no niestety, jak pewnie widzieliście, nie ukazała się do 15 lutego. Niestety, takie były przewidywania, moi kochani, oczywiście na WK i tak dalej. Wiele stron właśnie zarzucało ten termin, a także niektórzy twórcy więksi mówią też o właśnie 20 lutym, że na przedziale od 14 do 20. Ja uznałem, że to będzie 14-15, wyrzuciłem wam informację, ale niestety na tą chwilę obecną się to jeszcze nie sprawdziło, więc najprawdopodobniej na ten moment, moi kochani, po prostu te wszystkie skórki pojawią się na rynku, no po prostu do 20 lutego. Ja też, moi drodzy, bardzo mocno czekam. Pewnie wy też, ponieważ no wiele osób na pewno coś ciekawego dropnęło, moi drodzy, jakieś czerwone, różowe, może nawet i niebieskiej jakości, jakieś tam itemy czy coś. Moi drodzy, dawajcie znać w komentarzach, napiszcie, moi drodzy, co wam po prostu dropnęło, no i na pewno będziemy porównywać, kto ile za niedługo po prostu zgarnie. Mam nadzieję, moi drodzy widzowie, że wy, jako moja widownia, naprawdę zgarniecie na swoje konto w Standoff 2. Przy okazji, mój drogi widzu, chcę ci naprawdę bardzo mocno podziękować, że trwałeś do tego momentu, że stawiłeś łapkę w górę, że stawiłeś suba i że oglądałeś oczywiście do samiutkiego końca. W ten weekend was czekają naprawdę bardzo fajne, kreatywne filmy, których oczywiście dawno nie było na kanale, ale mam nadzieję, że ta treść na pewno wam przypadnie do gustu. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia i hejka!